Witam w serii 5 ciekawostek na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj poznamy 5 ciekawostek, wcale nie takich oczywistych, o Krakowie. Zapraszam na film. Jeśli chcesz być powiadamiany na bieżąco o nowych filmach na moim kanale, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Zaczynamy. 1. Poczta Polska. Początki funkcjonowania zorganizowanych usług pocztowych na terenie Polski związane były z tworzeniem się ośrodków władzy książęcej oraz królewskiej. I to właśnie w Krakowie 18 października 1558 roku narodziła się Poczta Polska. Kraków wówczas był stolicą Polski i ówczesny król Polski Zygmunt August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Do rozwoju i upowszechnienia się w Polsce organizacji pocztowej przyczyniły się rozwój handlu oraz poczta kupiecka, która swoją genezę wywodziła z potrzeby komunikowania się kupców w sprawach handlowych. Kupcy ci pochodzili z Niemiec, a później także z Włoch i z tymi właśnie krajami utrzymywano najbardziej ożywione kontakty. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie pierwszym kierownikiem Poczty Królewskiej został Włoch Prosper Provano. Siedziba poczty zaś mieściła się w okazałej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 14 w Krakowie, którą to kamienicę Provano otrzymał od króla. Kamienica stanowiła punkt zdawczo-odbiorczy poczty, skąd wysyłano przesyłki na całą ówczesną Europę. Do dziś święto Poczty Polskiej przypada właśnie na 18 października. 2. Ołtarz Mariacki. To właśnie główny ołtarz krakowskiego kościoła mariackiego zdobi nastawa ołtarzowa autorstwa Wita Stwosza, zwana ołtarzem Wita Stwosza, ołtarzem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny lub ołtarzem mariackim. Prace nad ołtarzem mariackim trwały przez 12 lat, od 1477 roku do 1489. Ołtarz łączy w sobie elementy sacrum i profanum. Mistycyzm zmieszany jest z naturalistycznym realizmem. Złote szaty apostołów występują obok codziennych ubiorów noszonych w średniowiecznym Krakowie. Obok wzniosłych religijnych scen ukazane zostało życie w jego codzienności. Ołtarz został wykonany z 3 rodzajów drewna. Konstrukcja powstała z twardego dębu, tło wykonano z lżejszego, ale równie mocnego modrzewia, a figury, których jest ponad 200, wyrzeźbiono w miękkim i elastycznym drewnie lipowym. Na czym zaś polega wyjątkowość tego ołtarza? Ano na jego unikatowości na skalę światową, dopracowaniu detali oraz niezwykle przemyślanej koncepcji. Otóż, co ciekawe, Wit Stwosz projektował ołtarz z myślą o osobie patrzącej w górę z posadzki prezbiterium. Na konstrukcję ołtarza składają się szafa główna, 2 pary skrzydeł, zwieńczenie i predella. Dopiero gdy połączymy w całość każdy z elementów, możemy odczytać znaczenie tego dzieła. 3. Nowa Huta. W latach 50. XX wieku na dawnych terenach rolniczych położonych na wschód od Krakowa powstało nowe miasto. Stało się to w wyniku złożonej Polsce przez Józefa Stalina propozycji nie do odrzucenia zbudowania wielkiego kombinatu metalurgicznego. Tak powstała Nowa Huta. Zbudowano ją głównie dla pracowników całego kombinatu, w tym huty imienia Lenina, jednego z największych zakładów przemysłowych Krakowa i jednej z największych hut w Polsce. Nowa Huta niedługo cieszyła się odrębnością, ponieważ w 1951 roku włączono ją do Krakowa jako odrębną dzielnicę. Wyjątkowość Nowej Huty przejawia się nie tylko industrialnym zaaranżowaniem, ale tym, że to właśnie Nowa Huta była pierwszym miastem, a później dzielnicą tak silnie związanym z socjalizmem. Zresztą to właśnie w centralnym placu Nowej Huty miał swój olbrzymi pomnik Włodzimierz Lenin, na który zresztą pomnik przeprowadzono zamach w roku 1979. Zamach nie był udany, eksplozja uszkodziła jedynie piętę wodza rewolucji i powybijała szyby w oknach okolicznych mieszkań. Niegdyś Nową Hutę uważano za najgorszą część Krakowa, obecnie natomiast stanowi jedną z atrakcji Krakowa, stała się również dzielnicą modną i prężnie się rozwijającą. Obecnie Nową Hutę zamieszkuje ponad 50 000 mieszkańców.
Co ciekawe, tak zwana Stara Nowa Huta wpisana została do rejestru zabytków Krakowa jako reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce. 4. Dama z gronostajem. Dama z gronostajem to jedyne dzieło Leonarda da Vinci w polskich zbiorach i zaledwie jedno z 4 zachowanych portretów kobiecych namalowanych ręką mistrza. Do Polski obraz trafił w roku 1788. Został zakupiony od nieznanego handlarza przez księcia Adama Czartoryskiego, który poszukiwał we Włoszech eksponatów do kolekcji sztuki swojej matki Izabeli Czartoryskiej. Obraz został namalowany około roku 1489. Wykonany jest w technice olejnej z użyciem temperii, na cienkiej desce z drewna orzechowego. Przedstawia Cecylię Gallerani, czyli kochankę Ludwika Sforzy. W czasie powstania listopadowego obraz został wywieziony do Paryża. Około roku 1880 obraz powrócił do Krakowa. Obraz nie miał lekko, bo w czasie II wojny światowej dama z gronostajem została zrabowana przez okupantów niemieckich. Początkowo Hans Frank nawet udekorował nią ściany swojej rezydencji na Wawelu, a później obraz został wywieziony do Niemiec. Ponownie, tym razem mając nadzieję, że na stałe, obraz powrócił do Polski rok po zakończeniu wojny, natomiast w roku 2016 stał się własnością Skarbu Państwa. Dzisiaj obraz można oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Ciekawostką jest, że to właśnie kradzież obrazu Dama z gronostajem jest głównym tematem polskiego filmu Vinci, reżyserii Juliusza Machulskiego. 5. Miasto rozpusty. Średniowieczny Kraków wraz z Pragą uznawane były za centra prostytucji. W okolicy Gródka, czyli obecnego konwentu sióstr dominikanek, funkcjonowały 3 domy publiczne. Co ciekawe, Rada Miasta wydała nawet uchwałę o wygnaniu z miasta ladacznic, jednak uchwała ta okazała się zupełnym fiaskiem. Kraków był też jednym z niewielu miast, gdzie już w XIX wieku każda kobieta trudniąca się nierządem musiała raz w miesiącu stawić się w biurze sanitarnym, celem sprawdzenia jej stanu zdrowia i warunków higienicznych. Po spełnieniu odpowiednich wymagań otrzymywała takowa książeczkę zdrowia, by mogła nadal swe usługi świadczyć. Co ciekawe, funkcjonował również regulamin zachowania się dla prostytutek. Prawdziwy rozwój prostytucji w Krakowie przypadł natomiast na dwudziestolecie międzywojenne. To właśnie w tym okresie Kraków śmiało mógłby być nazywanym miastem rozpusty. W mieście działało wiele domów publicznych, a na niemal każdej ulicy można było natrafić na prostytutkę. Co prawda wprowadzono zakaz takiej działalności, jednak w praktyce panowało ciche przyzwolenie na funkcjonowanie takich przybytków. Dziś na szczęście Kraków to przede wszystkim miasto zabytków, miasto artystów i kultury, pozostawiając niechlubną przeszłość daleko z tyłu. To niestety już ostatnia ciekawostka w tym filmie, ale nie ostatnia na moim kanale. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Krakowa, poznać legendę o hejnale mariackim, dowiedzieć się ciekawostek o obwarzanku krakowskim, zapraszam na film o Krakowie na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.